Cześć! Dzisiaj wymienimy linka ręcznego w Aurisie. Tak to bywa, jak za mało się jeździ na ręcznym, to linki lubią rdzewieć, także zapraszam do obejrzenia tego materiału. Na początek zacznijmy od dostania się do dźwigni odręcznego, a mianowicie do miejsca, w którym linki z tą dźwignią się spotykają. Aby to zrobić, trzeba zdemontować środkową konsolę. Po odkręceniu wszystkich śrubek i zdemontowaniu plastików naszym oczom ukaże się cały mechanizm wraz z wszystkimi farfoclami, które wpadły podczas jazdy. Aby dokładnie pokazać, w czym jest problem, popatrzcie w lewe okienko. Jak widać, linka nie pracuje jak powinna, podczas gdy prawa ładnie wyciąga się i chowa. Zanim zadacie pytanie, skąd wiem, że to jest linka, a nic na zacisku, po prostu wiem, sprawdziłem już to wcześniej. Wystarczy odpiąć linkę od hamulca i sprawdzić, czy luźno pracuje w pancerzu. Jak widzimy, prawa chowa się, wyciąga bez najmniejszego problemu, a lewa stoi jak stała. No to nurkujemy pod samochód. Zacznijmy od odłączenia linki od zacisku. Ja użyłem śrubokręta, ale naprawdę trochę siły trzeba było przyłożyć, wszak linka jest zatarta. Tu podłubać, tam podważyć i linka schodzi. Już z daleka widać, co było prawdopodobną przyczyną usterki. Popatrzmy na gumową osłonę. Ewidentnie jest pęknięta. Stawiam dobre piwo, że woda tam się po prostu dostała i linka z czasem zaczęła korodować. Teraz podważając, usuńmy plastikowy zaczep linki. Metodyka całej wymiany jest dość prosta. Po prostu idziemy po lince i odkręcamy śrubka po śrubce. Ściągamy mocowanie po mocowaniu. Tu jak widać w jednym przypadku jest jeszcze plastikowa osłona, ją również musimy odkręcić, aby uzyskać dostęp do mocowania linki. W moim przypadku odkręcanie tych skorodowanych śrub nie stanowiło większego problemu, ale w niektórych sytuacjach warto jest użyć jakiegoś penetratora. Ze wskazówek, które przydadzą się później, to po pierwsze nie patrzmy tutaj, z jakim momentem powinniśmy dokręcać śruby, wszak one już zapewne są osłabione, ale zróbmy to po prostu mocno, ale z wyczuciem. Kolejna podpowiedź z mojej strony to już przy montażu linki, jak przygotujemy nową, zadbajmy, aby żadna z końcówek tych linek nie zamiatała nam po kanale wszystkich farfocli, ponieważ na długo wymiana nie posłuży. My to gadu, a jeszcze trzeba usunąć osłonę termiczną tłumika, poluzować starą linkę i będziemy ją wyciągać. Przy nowej lince w moim przypadku były plastikowe zaczepy, więc też się nimi jakoś specjalnie nie przejmuję. Po prostu zrywam to, co zostało, usuwam za pomocą śrubokręta.
podwieszę zaczep plastikowy, warto jest najpierw delikatnie przyłapać początek linki. Oczywiście w miejscu, w którym przylega uszczelka, jeżeli to miejsce jest mocno zabrudzone, warto je troszeczkę przeczyścić. Ale wróćmy do montażu. Usuńmy plastikowy zaczep. I na klasycznego klika zamontujmy już nowy z linki. Teraz możemy dokręcić tą część linki, która wchodzi do kabiny. Zróbmy to dość mocno, ponieważ uszczelka musi ładnie przylegać, aby nie było potem wilgoci w samochodzie. Jak ten krok mamy za sobą, to montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Śrubka po śrubce, linka po lince i tak dalej, i tak dalej. Na koniec montujemy linkę w uchwycie. Tutaj uważamy, żeby gumkę osłaniającą, żeby jej po prostu nie uszkodzić, bo wymiana na niewiele się zda. Teraz możemy założyć linkę na hamulec i część na podwoziu jest praktycznie gotowa. No, jeszcze nie zapomnijmy o osłonie termicznej i ewentualnych plastikach. I tak się prezentuje nasze dzieło. Nawet szybko poszło. Teraz montujemy środek i właściwie jesteśmy po robocie. Jakby były problemy z zamontowaniem linki, może warto najpierw zamontować linkę w środku, a dopiero potem doczepić ją do hamulca. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!